chyba najbardziej w jakiejkolwiek branży ty możesz powiedzieć, że jeszcze mogą być mocniejsze karty graficzne, że my przygarniemy więcej, damy radę tutaj szeregowo je ustawić, upinać, a one jeszcze pociągną. W dowolnej ilości. I think you should introduce the little guy behind you, the small computer. Yes, it's quite a little Do guy. it, please, yeah. We got NVIDIA RTX 390, both of them connected with the NVLink, so to maximize the performance. It's really doing its job. This computer had to be carried by two people. No one guy could carry it around. It's really massive tool with the NVIDIA cards, and it's giving you the possibility to render the final quality in real time. You're working real time all yes, the time. It's like a game. You launch the game Cool. and it's rendering real time, and you don't need to store in a separate files then play it back. So this is the magic. Dzień dobry, moi drodzy. Będę mówił dzisiaj poważnie, ponieważ dziś z prędkością wyobraźni gości dwóch gości. Maciej i Max z Pixel Race, którzy tworzą wirtualne studia i pracują na takich zabawkach. Na jeden odcinek pozwólcie, że odpuścimy laptopy, żeby porozmawiać o trochę większych sprzętach, ponieważ w wirtualnym studiu po prostu potrzebna jest największa możliwa moc obliczeniowa, jaka tylko jest dostępna. Ale pamiętajcie, że spotykamy się tutaj po to, by porozmawiać o tym, jak twórcy i artyści przelewają swoje wizje do rzeczywistości, a w tym sprawdza się idealnie NVIDIA Studio, czyli platforma, w której sprzęt i twórca współgrają idealnie. Pomagają w tym m.in. najlepsze układy graficzne, a tutaj mamy dwie karty GeForce RTX 3090, czyli najmocniejsze dostępne na rynku karty graficzne konsumenckie. Do tego oczywiście cały czas aktualizowane sterowniki. No i wreszcie ścisła współpraca NVIDII z twórcami najpopularniejszych i najlepszych aplikacji dla artystów, grafików, takich jak pakiet Adobe czy Cinema 4D albo silnik Unreal. Więc to wszystko razem spina się idealnie w ramach NVIDIA Studio. Powiem wam tylko w ramach spoilera, żeby was zaciekawić rozmową, że dziś nie będziemy czasów renderów w ogóle mierzyć, bo wszystko w tym sprzęcie renderuje się na żywo. Zapraszam. If you have one day and you have to combine the shoot and do everything, like moving from one place to another very, very fast, a virtual location technology, it's absolutely great for that. On stage we're getting absolutely stunning performance. Real-time rendering, guys, it's crazy. Ja się zastanawiam czasem, jak widzę takie rzeczy, jak między innymi te, które robicie w Pixel Race, czyli wirtualne studia, i jak mając taki, wiesz, w skali znajomości technicznej, realizacji wideo, pojęcie pewnie na, nie wiem, 5% tego, jak coś można robić, jak bardzo dla takiego odbiorcy wideo, reklam, filmów, to co wy robicie zaczyna już po prostu przekraczać pewną granicę nie tylko technologii, ale po prostu zaczyna wchodzić takie, wiesz, rewiry trochę magii, no nie? Bo dość trudno jest uświadomić sobie, nie widząc backstage'u, tego jak wygląda takie wirtualne studio, że można wysłać kogoś na Antarktydę, odziać go w grube futro, a tak naprawdę wprowadzić do warszawskiego studia i nakręcić tak, żeby to wyglądało, jak było na drugim końcu świata. Czy ty to jakoś tak ogarniasz? Czy po prostu jesteś tak bardzo zaklęty w tej pracy od zadania A do zadania B, że nawet nie zwracasz uwagi i mówisz, nie, dla mnie to codzienność, normalna rzecz. Mhm. Wiesz co, to nie jest dla nas codzienność. No to jest właśnie, my jesteśmy zupełnie podjarani tym, co robimy i to wręcz jakby tak głęboko w tym siedzimy i tak bardzo nas to wciąga, że nie jesteśmy w stanie traktować tego jako codzienność.
A poza tym proces sam jest na tyle intensywny, że zupełnie nie jest codziennością, ponieważ no, mogę powiedzieć, że będąc pierwsi i będąc powiedział to, od na razu początku, to powiedział. tak, na początku będąc na początku Dobrze. tego procesu, tak naprawdę gdzieś z całym światem, tak? Będąc w tej takiej grupie pionierów, eksploratorów, to codziennie odkrywamy coś totalnie nowego. No, może to brzmieć zupełnie... Ja ci wierzę, bo widziałem to studio. Znaczy nie widziałem go niestety na żywo, bardzo bym kiedyś chciał, ale na tych wideo, które wy teraz też możecie zobaczyć, no to wygląda niesamowicie. W sensie, czy jesteś w stanie tak trochę właśnie dla takiego przeciętnego zjadacza filmów i klipów, wiesz, prostym językiem powiedzieć, na czym takie wirtualne studio właściwie polega? Tak, To dawaj. mogę. To ja jestem przeciętnym zjadaczem, słucham. No, taką definicję sobie stworzyłem właśnie, ponieważ jak wejdziesz do netu, to znajdziesz milion definicji, mają one od pół strony do 6 i już nawet w tej półstronicowej nie wiesz w ogóle o co chodzi. Okay. Więc taka definicja, którą my sobie stworzyliśmy wewnętrznie, to jest definicja, która mówi o wstawianiu sceny aktorskiej w środowisko z gry komputerowej. Fotorealistyczne środowisko z gry komputerowej. Co oznacza, że bierzesz swoich aktorów i wstawiasz je w środowisko z gry, w level z gry, no i jakiekolwiek chcesz, jaki sobie wymyślisz i na jaki cię stać kreatywnie i budżetowo. A właśnie, okej. A jakie elementy, na jakie elementy się składa cały zestaw? No bo gdybym ja miał wyliczyć tak bardzo z grubsza oczywiście, no to będą to ekrany, tak, diody, które są i które się tam w różny sposób konfiguruje i one wyświetlają obraz. To będzie pewnie bardzo dopasowane do tego zestawu oświetlenie, które też musi w jakiś sposób współgrać. Też oparte na sofcie odpowiednim. No i wreszcie kamery. Tylko nie mam trochę wiedzy na temat tego, jak bardzo inny od typowego sprzętu filmowego jest ten, którego wy używacie. On jest dokładnie taki sam, ponieważ to jest połączenie... To de facto, co robimy, jest połączeniem iluś tam branż. To znaczy, jest to połączenie klasycznej produkcji filmowej, klasycznej, współczesnej. To znaczy, kręcicie cyfrą. Kręcimy cyfrą, dokładnie. Digital 8. Więc normalnej produkcji filmowej. I to jest coś, do czego warto nawiązać, ponieważ mamy do czynienia z ekipami z różnych branż. Więc mamy tak produkcję filmową, mamy gaming, mamy coś, co jest techniką eventową, bo ekrany są po prostu techniką eventową pochodzącą z koncertów, wydarzeń i czegokolwiek. A to są w takim razie takie same ekrany? I telewizji. Więc jakby masz takie 4, no i trochę jeszcze IT, programowania i tak dalej. No więc masz tak jakby 5 branż, mieszasz razem, dostajesz ekipy z tych 5 branż i teraz weź i połącz to razem i żeby razem pracowali. Żeby zrobili coś, co i rozmawiali zadziała. tym samym językiem. Tak? Wow. No, jeden będzie rozmawiał o tym samym w języku filmowym, a drugi będzie rozmawiał w języku gamingowym. Więc to, co jest w jakiś sposób naszym zadaniem, poza tym mixed reality i poza tym, żeby właśnie jakby osiągać efekt wizualny, to jest to, żeby dogadać tą całą ekipę i żeby oni w jakiś sposób zaczęli rozmawiać tym samym językiem, albo przynajmniej, żeby tłumaczyć między nimi. A to są ludzie, którzy pracują, czy współpracują w studiu na stałe, czy wiesz, jakby zależnie od realizacji gromadzi się grupa adekwatna do danej realizacji? Czyli na przykład, czy może przyjść po prostu operator, który jest normalnie operatorem filmowym, reklamowym, na wasz plan i on się odnajdzie, czy będzie potrzebował, wiesz, dodatkowego miesiąca przeszkolenia? Wiesz, no nie jest tak, że miesiąca, natomiast fajnie, jeśli robimy jakąś ilość prób z operatorami, którzy jeszcze nigdy w tej technologii Czyli to jest nie trochę inna pracowali. praca. To jest trochę inna praca, natomiast powiedziałbym, że świadomość technologii zawsze pomaga. W tym sensie, że w pewnych rzeczach się nie ograniczasz, a w pewnych rzeczach nie walisz głową w ścianę. Tak? Albo w diodę. W cokolwiek. Dioda droga, to też szkoda trochę. No. Okej. Opowiedz trochę o przeszłości, bo to jest mega ciekawe i w kontekście tego, co się dzieje teraz, bo jak powiedziałeś, już jesteście bardzo
młodym studiem, ale już nie tylko działacie na terenie Polski, czy w sensie macie studia na terenie Polski, ale ty robiłeś wcześniej dużo różnych innych rzeczy, które cię do tego punktu przywiodły. Tylko uważaj, nie możesz używać słowa przeznaczenie, ani raz. Nie możesz powiedzieć, że tak miało być. Okej. Niestety nie umiem udawać żadnych głosów ze Star Warsów, także tutaj się nie popiszę. Wiesz co, to jest taka droga i to nie tylko moja, ale też gdzieś tam naszego zespołu przez właśnie jakby z tych branż, które sobie opisywaliśmy i powiedziałbym spotkaliśmy się w jednym miejscu, tak? To przez co ja szedłem, to jakby szedłem przez wyrafinowaną technologię filmową. To znaczy, powiedziałbym, gdzieś tam flagowymi urządzeniami były rzeczy motion control. Co to jest motion control? Motion control to jest takie urządzonko, które pozwala, najczęściej z jakimś rodzajem robota, i wychodzi poza ludzkie możliwości, tak? Co to znaczy wychodzić poza ludzkie możliwości? To znaczy, że... Być szybszym na przykład. Na przykład być szybszym, na przykład być powtarzalnym, na przykład zrobić 2 razy dokładnie ten sam ruch, błąd. co to może być błąd. Jak nagramy błąd, to go idealnie odtworzymy. No. No i co? No to jest fascynujące, że nagle to, co ktoś ci mówi, o, fajną animację zrobiliście. Nie, nagraliśmy to. I gdzie jest ten dodatkowy smaczek, gdzie jeszcze jak zrobimy tą animację, to możemy to wszystko połączyć, bo mamy tą kontrolę nad rzeczywistością i nad animacją. To jest, powiedziałbym, dosyć oczywiste, że mamy tą kontrolę, ale mamy również kontrolę nad rzeczywistością. I jak połączymy te dwie rzeczy, jak potrafimy to zsynchronizować, no to w tym momencie już gdzieś się tworzy taki początek myślenia o wirtualnej produkcji, o mixed reality, o tym, że jakby łączymy produkcję z postprodukcją, rzeczywistość cyfrową z rzeczywistością namacalną, tak? Maciej, chcę tu między wierszami powiedzieć, że tak naprawdę nas tu nie ma, słuchajcie, jesteśmy tylko iluzją i wytworem wyrenderowanym w Pixel Race. Tak w ogóle dodam, bo w drugiej części, gdzie będzie challenge, będzie więcej o tym aspekcie takim praktycznym. Może zauważyliście, że w tym odcinku w ogóle nie ma tutaj na stoliku, na biurku przed nami żadnego laptopa. A to z dość prostej przyczyny, po prostu jeszcze nie ma tak mocnych laptopów, które by dały radę przy waszych zastosowaniach. Więc w drugiej części będzie tutaj po prostu klasyczny, choć bardzo mocny PC. Także ale to jeszcze później. No i właśnie, jakby chyba najbardziej w jakiejkolwiek branży ty możesz powiedzieć, że jeszcze mogą być mocniejsze karty graficzne, że my przygarniemy więcej, damy radę tutaj szeregowo je ustawić, upinać, one jeszcze pociągną. W dowolnej ilości, także w dowolnej ilości. No to wiesz, to co robimy, to za każdym razem wyciskamy sprzęt do granic możliwości. Wow. I tak naprawdę to gdzieś ma to jakby ten sam smak co gaming, gdzie też jakby optymalizacja i wyciskanie do granic możliwości danego sprzętu jest bardzo, bardzo ważne i wręcz kluczowe. Natomiast my to robimy w jakiś sposób na swoim sprzęcie, tak? Nie na sprzęcie czyimś, który przewidujemy, że będzie, tylko na własnym sprzęcie, więc no próbujemy ten sprzęt też docisnąć do granic możliwości, żebyśmy później mogli od strony softowej to docisnąć. Bardzo dużo mówiłeś o grach i to próbuję cały czas zrozumieć, bo jestem mega zielony, ja tutaj tak tylko udaję, że to kumam, ale się staram przynajmniej. Mówisz, że pracujecie na silniku Unreal i że bardzo dużo właśnie ta praca związana z tworzeniem studia ma wspólnego z światem gier i zastanawiam się, jakby wiesz, jakie są różnice i jakie są części wspólne z tym światem gamingu. No bo to załóżmy, że tą stronę filmową mniej więcej jesteśmy w stanie zrozumieć, są tu kamery, światło i po prostu na secie różne rzeczy kręcimy, ale to, co się wyświetla, to już nie do końca jest właśnie film, tylko to są animacje albo jakieś wcześniej nagrane rzeczy i na ile to ma coś wspólnego z tworzeniem na przykład właśnie poziomów do gier? To jest, wiesz, to 100% stworzenie poziomów do gier, bo my jesteśmy wewnątrz levelu. Oczywiście jakby to, co warto robić, to warto mieszać wszelkie możliwe techniki. To znaczy
mamy nasz set fizyczny, to znaczy, nie wiem, no, dajmy sobie przykład, jesteśmy w lesie. Więc stawiamy sobie nasze prawdziwe drzewa. Teraz mamy taki projekt, że robimy zamarznięty pałac, który jest częściowo w lesie. W środku pałacu rosną drzewa. Jakaś reklama będzie, tak? To jest tajne jeszcze, nie mogę powiedzieć, powiem potem. Będzie to bajka zimowa. Okej. Będzie to bajka zimowa i tak, no, częściowo ten pałac budujemy. Fizycznie? Fizycznie, po prostu powstaje, meble, sople i tak dalej. Częściowo ten pałac będzie rozszerzony, no jakby ta przestrzeń, którą budujemy, to jest 7 na 15 metrów tego pałacu, no więc jak na pałac trochę mały, ale właśnie w tej rozszerzonej w rzeczywistości wirtualnej oczywiście pałac jest wielki, czyli na ekranie LEDowym, czyli w levelu gry. No i do tego wszystkiego jeszcze później będą dokładane elementy, które są elementami pochodzącymi z postprodukcji. No więc takie, powiedziałbym, trzy etapy działania, które oczywiście wcześniej się planuje, prewizuje i potem wykonuje. I bierze zaliczkę. Tak, zalicka jest najważniejsza. Powiedz, jak od strony kreatywnej to wygląda? Bo w sumie jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, czy ty jesteś bardziej po tej stronie takiej, wiesz, wykonawczej, technicznej, to żeby wszystko działało jak w zegarku. No wiesz, jak się wymyśla takie rzeczy i na ile wasz udział to jest udział już ten taki praktyczny, czyli przychodzi do was klient i mówi, no mamy tutaj pomysł, że ma być to las, ma to wyglądać tak i tak, a na ile przychodzi tylko z taką ideą, słuchajcie, fajnie by było coś wymyślić i to wy wymyślacie ten las i wy wymyślacie pozostałe elementy. My jesteśmy od technologii, my nie jesteśmy od wymyślania, więc nie chciałbym komuś zabierać jego pracy. Za którą wziął zaliczkę. Tak, zaliczka może nie przyjść wtedy. No właśnie. Więc powiedziałbym, my nie jesteśmy od wymyślania, ale my jesteśmy od rozumienia technologii i rozumienia procesu w kontekście tego, co ktoś wymyślił. Czyli co się da, czego się nie da. Co się da, czego się nie da i co może jeszcze można by zasugerować, że może by się jeszcze dało więcej. A gdzie nie iść. Więc bardzo często i to jest znowu ten etap spotykania się tych ekip z różnych branż. Dostajemy scenariusz i musimy zrobić jego adaptację pod wirtualną produkcję. Bo na przykład był zaplanowany, że robimy zdjęcia w iluś krajach i w roku 2021 nie da się pojechać do tych iluś krajów. Tak jak rok temu. Tak jak w 2020. No. Więc robimy je w studiu i chcemy, żeby wyglądało tak jak w tamtych krajach. Więc musimy zrobić adaptację tego scenariusza pod technologię. Pewnie już niektóre rzeczy, i to jest tak już pracujemy z ludźmi, z którymi robimy któryś projekt z kolei, że oni już piszą scenariusz pod technologię konkretnie. No ale to też jest proces, tak? Także uczą się wszyscy. Uczą się, żeby było gładko. No, uczymy się razem z wszystkimi po kolei. No. Nie masz obawy, że jak się COVID skończy, to wszyscy postanowią po prostu lecieć sobie na tą Antarktydę, żeby kręcić swoją 30-sekundową reklamę i nie będą potrzebowali do tego studia? Powiedziałbym tak, no. Wiesz, bo jest parę takich branż, w których faktycznie COVID przyboostował trochę kreatywność i cały ten proces tworzenia, no bo coś było potrzebne. No idealnym przykładem jest, nie wiem, wzrost aplikacji takich jak Zoom, tak, żeby się po prostu porozumiewać. No i co jakiś czas się po prostu zastanawiam, na ile kiedy się to wszystko będzie wykaszało, to wszyscy będą tak bardzo chcieli się spotkać w realu, wiesz, już żadnych ekranów, już nigdy więcej, proszę, lećmy tam. Na ile też ten element finansowy na to wszystko wpływa, nie? No bo domyślam się, że dużo taniej jest zrobić coś u was niż lecieć na Antarktydę, prawda? Tak jest. Jak to jest? Są dwie twarze tego samego tematu. Pierwsza, że wirtualna produkcja i rzeczy, które właśnie robimy, na pewno nie wykorzeniają zdjęć lokacyjnych.
One są uzupełnieniem. Poza tym my jesteśmy ogromnymi fanami mieszania różnych technologii, mieszania różnego rodzaju zdjęć. Jeśli to jest zaplanowane wcześniej, to wyjdzie to dobrze. Widzę, że zjadłeś trochę zęby na planie wcześniej. Przygotowanie jest ważne. No to jest jeszcze, tutaj jest jeszcze ważniejsze przygotowanie w tym wszystkim, ponieważ tutaj już nasze możliwości przed są gigantycznie większe. Ale ograniczamy sobie możliwości po. Więc tak naprawdę nasze możliwości wobec tego, co robiliśmy powiedzmy jeszcze przed istnieniem wirtualnej produkcji, to jest tam, nie wiem, wymyślam teraz 300%. Okay. Ale jak już nakręcimy, to już jest 0. No nie jest 0 oczywiście, bo jeszcze jest jakby wiele różnych możliwości, różnych technologii, które teraz wchodzą, ale mocno sobie ograniczamy te możliwości po. Co jest, powiedziałbym, dla niektórych, niektórzy się tego boją. I niektórzy Bo lubią poprawiać? No właśnie nie wiem dokładnie, że wiesz, tak naprawdę to wiem, teraz udaję, że nie wiem, ale... Bardzo mi się podoba, że powiedziałeś to na głos. To jest super, bo czasem ten proces myślowy zachodzi w ciszy, ale ty jednak powiedziałeś, nie, tak naprawdę to wiem, ale wam nie powiem. Powiedziałem to, tak? No. Więc wiesz, to jest... Każdy chciałby mieć kontrolę nad procesem na poziomie animacji, tak? Do końca i wtedy poprawiać. Nieskończoność. A jednak fajnie jest coś zaplanować, wykonać, pójść na żywioł. No nie wiem, jak ktoś gra koncert, to się go już nie da później poprawić, a to jest trochę taki koncert, bo to jest real time. Więc jak real time, to nie po. I to jest takie trochę, powiedziałbym, przerażające dla tych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do dużej ilości postprodukcji, której tutaj nie wykluczamy, ją serdecznie zapraszamy, bo naprawdę... Może ona musi nadgonić w ogóle to, co się dzieje, wiesz, w ramach wirtualnych studiów. Że postprodukcja jeszcze nie jest na takim etapie, nie jest, wiesz, wpleciona możliwość postprodukcji. Wiesz, ja nie mam pojęcia, jak to oczywiście technicznie opisać, ale może właśnie będzie taki moment, w którym ktoś sprytny to nadgoni. Sprytni to robią już właśnie, także dzieje się to. Natomiast oczywiście jakby to jest tak jak, nie wiem, właśnie, może to jest dobry przykład. Koncert versus nagranie, tak? Mogą być ludzie, którzy są przyzwyczajeni przez całe życie do nagrania, mogą być przerażeni koncertem, tak? Nie dziwię im się. A my im proponujemy koncert. Okay. Więc rozumiem, a jednak koncert ma swój smak, którego nagranie nigdy nie odda. Nie ma szans, bo nie ma takiej możliwości, oczywiście. Ktoś ci nadepnie glanem na stopę. Ale za to może wokalista pomacha właśnie do ciebie ze sceny. Wiele się może wydarzyć. Dawno nie byłem na koncercie. Ja też. Miło powspominać. Ja też nie. Ale widziałem w ramach twojego portfolio, że to chyba też Pixel Race, jak mylę studio, to wybacz, ale że realizowaliście klip Brodki Piernikowskiego. Czy to było w ramach innego projektu? To było w ramach innego projektu, Okay. Natomiast tak, jakby braliśmy udział do jednego ujęcia Do jednego ujęcia? Tak, do jednego ujęcia. Wow. W klipie Brodki Piernikowskiego. To było ujęcie, kiedy Brodka zmienia się w Piernikowskiego albo Piernikowski w Brodkę. Nie pamiętam, w którą stronę. Jest takie ujęcie, tak. Ale tak, to ujęcie realizowaliśmy i to było ujęcie właśnie motion control, którym trzeba było powtórzyć idealnie ten sam ruch kamery 2 razy. To tak to zostało zrobione. Tak to zostało zrobione. Widzisz. Więc trzeba to jakoś zrobić. I w takiej sytuacji to jest jakby linia komend, czy linia ruchów kamery, którą ty wcześniej programujesz i ona się po prostu robi w nieskończoność, aż wyjdzie ten aktor, który jest po drugiej stronie, czy sterujesz jakoś ręcznie? Bardziej. Tutaj to jest robot, tak? To jest robot, który idealnie jest w stanie powtórzyć te same ruchy. Okej, czyli ty go programujesz, żeby on robił to, stoi najpierw Piernikowski, potem Brodka, robot robi to ujęcie, żeby było idealnie i potem się to skleja. Bardzo z grubsza rzecz biorąc, świetnie to nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły, nie mamy tyle czasu. Powiedz proszę, bo to jest mega ciekawy wątek tej zmiany
właśnie nacisku na preprodukcję i jakby jak ty to widzisz już tak faktycznie, no nie? Czyli jak dużo rzeczy musi być przygotowanych wcześniej, żeby ten plan się udał w stosunku do normalnego planu, na który i tak już trzeba się dość mocno przygotować, żeby on się udał, poszedł sprawnie, nie było przeciągnięć terminów. W sensie, co trzeba przygotować więcej, żeby tej postprodukcji po prostu później nie musiało być? Bo ty też myślisz o tym wszystkim globalnie, to celowo tak podkreślam, że to nie jest tylko w kontekście tego, co wy robicie, ale że to po prostu globalnie może się w tę stronę przesuwać. Wiesz co, oczywiście tak jest, że no jak chcemy zrobić ten nasz koncert, zagrać w tą naszą grę koncertowo, to musimy ją wcześniej zrobić. Nie możemy robić bez niej, bo jak będzie niezrobiona, to będzie widać. Więc jakby oczywiście ten okres przygotowawczy jest trochę dłuższy i trochę bardziej skomplikowany. I tak faktycznie jest. I jakby ta synchronizacja jest trochę bardziej skomplikowana. Między czym a czym? Między właśnie fizyczną rzeczywistością, wirtualną, postprodukcją i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to nie gdzie się przesuwa okres przygotowawczy, czy to jest tam tańsze, czy droższe i tak dalej, no bo oczywiście, że to jakby interesuje tych, którzy to produkują, bo to właśnie co mówiłeś, że czy po COVID-zie będzie, czy nie będzie, moim zdaniem będzie, bo się ludzie przyzwyczają, B zobaczą możliwości, a C i tak nie ma odwrotu. No. I jeszcze D cena. Tak, i D cena oczywiście, no bo to jest jakby element przyzwyczajenia, bo jeśli już się coś zrobiło za 3 zł, no to za 4 już się nie chce kupić. To jest najtańsze wirtualne studio w historii. Można tam reklamę za 3 zł nakręcić. Drodzy Państwo, dzwońcie teraz, linia jest otwarta. Monety takie nawet zaczną bić po 3 zł, żeby nam piątala nie tylko trzeba było teraz. Jedyna promocja. No, ale wiesz, ale to co jest ciekawe w tym wszystkim, to nie, czy to będzie po COVID-zie, czy nie, jaki jest długi dzień, okres przygotowawczy, tylko super ciekawe jest to, jakie my mamy gigantyczne możliwości i my w ogóle dlatego to robimy, dla tych gigantycznych możliwości, no bo wydaje mi się, że ciekawe w tym wszystkim jest to, po co to w ogóle robić, no? Po to, że jest COVID, po co w ogóle cokolwiek robić? Dla nas najważniejsze, dlaczego to my robimy, że to jest naprawdę gigantyczne możliwości kreowania ponadludzkich rzeczy. Ponieważ my właśnie osiągnęliśmy element teleportacji aktorów. No tak. I to takiej, która nie ma tego... Znaczy ma mniej niż green screen i będzie miała jeszcze mniej. No nie? Tak. Bo faktycznie green screen poza jakimiś bardzo nielicznymi wyjątkami, scenami, które były super dopasowane, no jednak często bywa po prostu widoczny. On tak nie przeszkadza, bo jesteśmy do niego przyzwyczajeni poza filmami, jak dla mnie przynajmniej, takimi marvelowskimi stricte, gdzie nie wiem ile, 80% jest na green screenie nagrane, to dla mnie już to bywało po prostu za dużo. No to tutaj już tego uczucia sztuczności będzie łatwiej uniknąć tego uczucia. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że im ta technologia będzie szła do przodu. Pewnie tak i pewnie teraz, jeśli jesteśmy już, powiedziałbym, w 2019 roku jesteśmy na etapie, kiedy postprodukcja to 50% tego, co 50% filmu, no to jeśli dodasz jeszcze wirtualną produkcję, to nagle się okazuje, że masz 30% wirtualnej produkcji, 30% zdjęć, no i zostało nam trochę postprodukcji do tego wszystkiego, więc w sumie tego, co się dzieje wewnątrz komputerowo, jest już powoli znacznie więcej niż rzeczywistości. I żeby dać dobry przykład, to w 2019 roku pod koniec robiliśmy taki film, który realizowaliśmy w środku Parku Narodowego. O, którego? Czy nie w Polsce? Tatrzańskiego, słowackiego. Słowackiego, tak. Słowackiego. Tak, po stronie słowackiej. I byliśmy tam z największym aktorem Indii. Shah Rukh Khanem? Czy jest już nowy, najnowszy? Największy? Nie. To jest ten, który był cały czas. Shah Rukh Khan nigdy nie był największy. Khan. Naprawdę? No, zawsze największy był Amitabh Bachchan.
Przepraszam w takim razie wszystkich fanów Bollywoodu. Ja byłem przekonany, że Shah Rukh Khan był największy. Pamiętasz czasem słońce, czasem deszcz, prawda? No, ale to było popularne tu. Tak, no ale to dlatego... w tym sensie. Dobra, okej. W porządku. Żebyś wiedział, o którym mówimy. Okej. To mówimy o tym, który był tam tym siwym. Tak. Tak, on później w Great Gatsby się tak samo pojawił. To tej roli nie pamiętam. Tak. Okay. To o tym aktorze mówimy i to jest naprawdę bożyszcze w Indiach. Więc mieliśmy 4 dni zdjęciowe z nim. Tyle nam dał. Następne jego terminy były w maju, a kręciliśmy w grudniu. Więc mieliśmy te 4 dni. No i naprawdę prawie 2 dni w środku tego parku narodowego, 140 osób ekipy, cała logistyka związana ze śniegiem, skuterami, jeepami, nie wiadomo czym. A my co zrobiliśmy? No ponieważ nie było czasu na nakręcenie wszystkich dokładnie ujęć, więc 1,5 dnia z tych 4 nakręciliśmy na blue screenie. Gdybyśmy mieli wtedy w pełni działające wirtualne studio, no to pewnie skończylibyśmy w 1 dniu w wirtualnym studiu i nakręcilibyśmy masę rzeczy więcej. Okay. A 3 dni byśmy poświęcili spokojnie na Park Narodowy. Czyli tak byś to podzielił? Tak bym to podzielił, że zostawiłbym Park Narodowy, a nie robiłbym tego blue screena w Parku Narodowym, który jest absurdalny już jakby z samej definicji, tak? A poza tym zrobiłbym to w prawdziwym Parku Narodowym, bo pewnie bym starał się częściowo zeskanować ten park, żeby mieć naprawdę ten park, naprawdę to miejsce. Jak się takie rzeczy skanuje? No, są takie skanery. I one skanują. To jest odpowiedź, na którą czekałem, drodzy Państwo. Są takie skanery, które to skanują. Nie, no serio, to jest jakaś taka kamera, którą się stawia i ona sobie ma, nie mam pojęcia. Jest parę technologii, jest technologia lidarowa, jest technologia... Powiedz mi wprost, że to jest za trudne, żebym zrozumiał. Jeśli chcesz, to w dalszej części możesz zapytać Maxa, ale będziecie musieli przedłużyć program, bo to będzie trwało, do przyszłego wtorku co najmniej. Ale to jak powiedziałeś lidar, to kojarzę, bo to się zaczyna w telefonach pojawiać. Też, lidar, fotogrametria, te historie. No. Dobra, to faktycznie zostawmy, zanim wyjdę na człowieka, który nie wie za dużo o życiu. Ale powiedziałeś już o filmach i to mnie też ciekawi. Już właśnie od czasów tych produkcji, takich jak Władca Pierścieni, czy filmy Marvela bardzo grane na green screenach, gdzie wiele osób, w tym ja, się zastanawiały, ja wiem, że może to nie jest do końca ta bajka, ale może gdzieś tego doświadczyłeś, robiąc krótsze formy. Na ile aktorzy, bo może właśnie w tym wirtualnym studiu lepiej sobie radzą, bo mają już mimo wszystko jakieś punkty odniesienia, których na green screenie po prostu w ogóle nie mieli. Nie mieli tylko zieloną przestrzeń i pustkę. Tak. No wiesz, oczywiście masz rację. Dziękuję. Więc tak, no aktor ma jakiś punkt odniesienia, jakąś referencję, widzi, co się dzieje wokół niego. Oczywiście level jest renderowany z punktu widzenia kamery, więc nie widzi tego. To trochę lata jakoś tak dziwnie. Nie? Przesunięta. Perspektywa z punktu widzenia aktora pewnie jest trochę pomieszana, ale jednak mniej więcej widzi, gdzie jest, tak? No wiadomo, jak green screen jak jakby wszedł na dobre, to też był opisywany jako taki trochę powrót do teatralności, to znaczy zielono, stołek i aktor, no i graj. Resztę sobie musisz wyobrazić. W ten sposób, okay. Więc dobry aktor też jest w stanie zagrać z green screenem i nie stanowi to dla niego problemu. No ale jednak fajnie, żeby ta referencja była i żeby to się coraz bardziej urealniało. Wiesz, fajnie jest zrobić sobie na przykład w tej rzeczywistości scouting. Możemy sobie zrobić z reżyserem scouting tej wirtualnej lokacji w VR-ze. I normalnie robisz tutaj mamy Kalifornia, tutaj Grand Canyon. Tak. Nice. Incepcja. No a możemy sobie jeszcze... No i właśnie tutaj zaczynamy rozmawiać o mieszaniu różnych technologii, bo możemy sobie coś nagrać i tam wstawić, tak? Możemy sobie coś zeskanować i tam wstawić. Możemy sobie to skautować, możemy sobie to przestawiać. Możemy to zrobić zdalnie z 2 różnych miejsc. Możemy wstawić sobie tam nasze studio, w którym będziemy finalnie grali i zrobić incepcję w incepcji, tak?
Trippy, nie? No właśnie, ja mówię do kamery, tak, do widzów, żeby wiedzieli, że to się dzieje naprawdę. No to jest, wow, wiesz, to jest super to opisujesz, jest naprawdę dużo opcji. To jest fascynujące, bo a do tego jeszcze dołączysz sobie, uwaga, i to jest słowo, które wszyscy lubią, roboty. Okay. Ale właśnie takie jak te kamerowe, tak? Jak na przykład Bolt. No jak na przykład Bolt jakby jest super, kochamy Bolta, natomiast ma pewne możliwości, które zwyczajnie go ograniczają, ponieważ jest systemem, który został napisany bardzo, bardzo dawno temu. Czyli co, 5 lat temu? W latach 90. Mówisz serio? Tak. To jest tak stara technologia? No technologia pochodzi z Milo, za które jakby rozpoczęło to w jakiś sposób dla firmy, która produkuje Bolta i Milo w tym momencie. Okay. I różne inne jeszcze zabawki. Ale Bolt jest opcją. Bolt jest opcją bardziej do tak zwanych high-speedowych rzeczy. Natomiast jest jeszcze ileś różnych innych rodzajów motion control oraz kontrolowania ruchu kamery na planie i różnych innych elementów na planie, które mogą nam to wszystko spinać fajnie. No. Nie wiem, czemu jak opowiadasz o tym motion control i możliwościach kontroli kamery, to sobie przypominam mój krótki epizod, jak pracowałem w telewizji i pracowałem z operatorem, który, wiesz, nosił na ramieniu tą wielką kamerę i pomyślałem, wow, może być motion control i może być motion control. Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich operatorów. Ja wiem, jaka to jest ciężka praca, nosić kamerę na ramieniu, jakby to w ogóle, zwłaszcza jak się to robi cały dzień z nieudolnym prowadzącym program, ale to jest inna bajka. Powiedz proszę, bo gadaliśmy trochę poza kamerami, zanim zaczęliśmy o tym takim pięknym pojęciu, jakim jest weekend, czyli ten krótki czas, kiedy wreszcie sobie można popracować. No bo wiesz, że jesteś na tej fali wznoszącej, wiesz, że to, co robicie w Pixel Race ma ogromny potencjał i się będzie tylko rozwijać. Jak w tym wszystkim odnajdujesz, wiesz, jakąś taką bazę, żeby mimo wszystko nie poprowadzić firmy w złą stronę, żeby nie podejmować złych decyzji. W sensie, wiesz, na przykład jak to się stało, że zdecydowaliście się na otwarcie studia w Emiratach? Czy to po prostu była naturalna kolej rzeczy, czy tutaj musisz podejmować jakieś takie trudne decyzje, takie strategiczne i bardziej wychodzące naprzód? Wiesz, to jest bardzo proste. Pracujesz 2 razy szybciej i dzięki temu połowę decyzji możesz podjąć złych. Okej. I one anulują się, bo jest połowa dobrych. Tak. Okay. Więc zależy, ile złych podejmiesz, to tak szybko musisz pracować. Nie, no ale powiedz sobie, w sensie, czy nie masz takiego czasem uczucia, że wow, trochę za szybko? Wiesz co, stąd nazwa Pixel Race. Trochę jesteśmy też, wszyscy powoli dochodzimy do wniosku, że jesteśmy uzależnieni od adrenaliny. I wiesz, na co dzień możemy narzekać i może nam to przeszkadzać, ale tak naprawdę lubimy ten wyścig. Okay. Także to jest wyścig. No, jesteś pierwszy albo jesteś w peletonie. No. Więc trochę naszą strategią jest to, żeby wyprzedzać. No i czy to jest trudne, żeby wyprzedzać? No, nie wiem, no mamy parę, wydaje mi się, fajnych pomysłów, które są takimi fundamentalnymi pomysłami. Nie mogę niestety o nich teraz powiedzieć, bo właśnie są jeszcze niejawne. Ale powiedziałbym tak, że unikatowość tego, co robimy, wynika z tego, że jesteśmy wieloletnimi userami systemu. I wiemy, gdzie są braki tego systemu. Jeśli mówimy o na przykład robotach kamerowych, czy motion, jakkolwiek je nazwiemy, to wiele lat pracujemy na nich i wiemy, gdzie mogą dojść, a gdzie nie mogą dojść, a marzyłoby się nam, żeby doszły. No. Okay. Więc stąd tylko dzięki temu to nie jest, wiesz, to nie są jakieś cudowne pomysły. To jest po prostu te miejsca, gdzie możemy być pierwsi, to są te miejsca, gdzie sobie wielokrotnie rozbijaliśmy głowę, a teraz dochodzimy do wniosku, że jednak możemy ten punkt uzupełnić i pójść jeszcze dalej. No. Okay. Tak sobie myślę, bo wydaje mi się, że cała ta nasza dyskusja może być trochę przerażająca dla osób, które po prostu
próbują swoich sił w którejś z tych dziedzin, nie wiem, czy to będzie operatorka, czy to będzie montaż, czy to będzie jakieś podejście do wirtualnej rzeczywistości, bo no właśnie, tutaj opowiadam o wielkich diodach, wielkich studiach, tym, że to się w ogóle może skalować i że może wypełniać całe wielkie hale. No ale byłeś w tych punktach wcześniejszych, no nie, jakby pracowałeś na mniejszej skali, pracowałeś na mniejszych sprzętach. Na ile myślisz, że teraz takie pojedyncze albo jednostki, albo małe teamy mogą osiągnąć przy obecnym sprzęcie, który jest dostępny na rynku? W sensie, na ile te ogromne kompy i te mocne karty graficzne, które wy wykorzystujecie, pospinane w tym takim profesjonalnym sprzęcie, odbiegają od czegoś, co sobie można zainstalować w domu i po prostu spróbować swoich sił? Wiesz, no, myślę, że właśnie jest bardziej pozytywnie niż przedstawiłeś, bo następuje ogromna demokratyzacja tego rynku. I to, co jak sobie wpiszemy making of awatara, to zobaczymy, jaka tam, to też była wirtualna produkcja swojego rodzaju. No tak. I to była właściwie pierwsza wirtualna produkcja w jakiś sposób, oparta na greenach, ale jednak na prewizie real-time'owym i tak dalej. No i jak zobaczymy, jak gigantyczna maszyna była zaangażowana w coś, co parę lat później jest zawarte w jednym PC-cie w jakiś sposób, no może przesadzam w tym momencie, ale mimo wszystko gdzieś tam bardzo zbliżone możliwości, no to jest ogromna demokratyzacja tego, co się dzieje, że jakby mały zespół, pojedynczy twórca jest w stanie naprawdę dojść do niezłego poziomu. I powiedziałbym, że wiesz, no mówisz, to może być przerażające. No, przerażające to myślę, że może być również, jak słyszę przerażające, to może to też być nudne totalnie. Bo od przerażającego się ucieka, tak? Więc ja bym powiedział, że to właśnie to nie jest przerażające, bo w tym momencie masz tak gigantyczne możliwości za pomocą tak tanich i prostych maszyn, że jeszcze nigdy tak nie było. Okay. I engine real-time'owe dają gigantyczne możliwości tworzenia filmów, które powstają za pomocą mikrośrodków. Więc ta część indie tworzenia filmów za pomocą różnych odmian wirtualnej produkcji jest w ogóle wielka i super. I to są możliwości, które się rozrastają z dnia na dzień z rozwojem i sprzętu, i softu, który bardzo rośnie w ostatnim czasie. Więc wiesz, no, powiedziałbym, że odnosząc się do tych ludzi, którzy pracują, wirtualna produkcja jest nową dziedziną, tak? W związku z tym w tej nowej dziedzinie są nowe pozycje pracy. No to na nowe pewno. stanowiska. I których wcześniej nie było, po prostu były niepotrzebne. No oczywiście niektórzy się boją, dobra, odbiorą mi pracę, bo ja byłem menadżerem lokacji i teraz... No właśnie, co on menadżował? Diodę? Tak, dokładnie. No ale wiesz, ale pojawia się w miejsce tych, pojawia się albo wiesz, utnął moją scenografię i tak dalej. No, utną albo nie utną, albo przekształcą w wirtualną. I pojawia się ogromnie dużo nowych pozycji pracy, do których, co najlepsze, ci klasyczni twórcy również muszą się douczyć. I również muszą dojść do nich. No tak. Więc ten wyścig zaczyna się i dla tych, którzy zaczynają, i dla tych klasycznych. Być może dystans jest taki sam do przebiegnięcia dla jednych, dla drugich. Oczywiście startujemy z innych pozycji, ale niekoniecznie dalszych, być może z innego kierunku. Jeśli chcemy jako ten pojedynczy młody twórca, a ktoś, kto jest mocno zakorzeniony w produkcji filmowej, wylądować na jakichś pozycjach w wirtualnej produkcji. Więc ja bym na to spoglądał totalnie pozytywnie, że właśnie wszystko jest w twoich rękach.
Drodzy Państwo, wszystko jest w moich rękach. Nie, w ich rękach. Słuchaj, wiem, że przywieźliście drobny wycinek waszego studia tutaj. Za chwilę dołączy do nas Max, również z Pixel Race i jeden bardzo mały, sympatyczny komputerek, który trzeba będzie tutaj wnieść, więc robimy sobie mikroprzerwę i za chwilę do was wracamy, żebyśmy zobaczyli, jak ten soft wygląda od drugiej strony, nie? Jak wygląda już realizacja, która ma przypominać rzeczywistość, czy mają imitować w 100%, ale jak to wygląda od strony softu, więc bardzo się jaram i już wracamy. All right, and now we're gonna switch to English because we have a new guest in our studio, Max. Hello. Please, hello, yes. Please tell us what are your things in Pixel Race? What are you doing? Why we have this huge computer behind us, and what are you going to show us? I think it's easy to ask what I'm not doing. Okay. I'm like a generalist, and but joke, if you put the jokes aside. Sure. I'm a main specialist in the graphics and the virtual production. That's all. That's like everything. Yes. Okay. Maybe Maciej can help me. No, like we're describing as a tech lead, yes. So someone who's responsible for developing the technology and building the team. But first, I think you should introduce the little guy behind you, the small computer. Yes, it's quite a little Do guy. it, please. Yeah. And here we got AMD Threadripper 12 cores, and also we have 128 gigabytes of RAM, a bunch of M2 sockets, just for lies. And we got NVIDIA RTX 390, both of them connected with the NVLink, so to maximize the performance. It's really doing its job, especially for the virtual production. So can you say that this computer similar could be your mobile version of smaller studio to work somewhere on the other set? Yes, definitely yes. All right. It's quite heavy. I know. You don't know it, guys, but this computer had to be carried by two people. No one guy could carry it around. Yeah. Yes, but definitely yes. You just put it on a table, put the cable, switch it on, Sure. and you're ready to rock. And you're ready to play Minecraft. Yeah. Okay. And this computer is connected to our TV, so you're watching a picture from the computer, and we're watching it on the TV. All right, but before playing Minecraft, we should check the drivers. We have opened our GeForce Experience app, and as always, we are using studio drivers because we're using apps that require studio drivers. So if that's done, the floor is yours, Max. Show us what you do at work. I can start showing you like in the past, and for example, here we have the older generation of NVIDIA cards. So it's 1080 Ti, 11 gigabytes cards, and this render comes from Redshift, GPU-based renderer, and here we see the 6 cards connected. Whoa. In a RAID, and the final image is 4 minutes 4 seconds. Rendered by 6 cards. Yes, rendered by 6 cards. It's really heavy Holy scene. smokes. Yes, it has Whoa. a lot of glass reflections, shadows, all the. What is the resolution of the picture? Resolution of the picture is 8K, Okay. and so this was in the past, Yes. and now on a 2 RTX 390s 24 So this setup? gigabytes. Yeah, this setup, it's 1 minute 31 seconds. It sounds like 3 minutes, but in an offline render for the artist in terms of time consuming and energy cost, etc. This is a really Wow. really huge chunk of time. Of course. Wow. Let's jump inside Unreal, and Yeah. I wanted to talk about this
in general, like in the past, for example, for the artist, if you want to create, you modeled something, you texture it, you have the ready scene, and you rendering the scene. And in the past, it's take a lot of time to wait for one frame. It's like from 10 minutes to hours to wait for one frame. Yes. Okay. But how long time ago was it? It's 4 years. Okay. Before all the GPU renderers kick in, and anyway, sometimes you're waiting for 20 minutes for even on GPU renderers if the scene is really really heavy. But what I'm trying to say, so you done a little tweak, you just changed a little tweak in the textures, and you just sitting and waiting. Yes, you can select the small region, but what the Unreal, like, it's really massive tool with the NVIDIA cards, and it's giving you the possibility to render the final quality in real time. So you taking some modifiers, atmosphere, sun, you moving the sun, you moving the lines, and you can see the performance and see the final look of your scene immediately. The goal here that the artists can now unleash their the power, the creativity. So you don't need to waste a lot of time in this. And here we see the scene from our recent project, and this is the ready scene. And it's performing around 120 FPS. Yeah. Usually for virtual production, we're aiming to beat this goal. So we're trying to. Oh, really? Yes. But you're shooting in 25 FPS? 25, yes. But we might also shoot. So like, first of all, we have to have some backup and of course some place for faster camera movements. Sure. Oh, my favorite game from 1995. Yes. Switch to show some parts. And here we're using the models. It's basically was 3D scanned models. And tell me, please, because there's this big difference between. So the gray area is the screen, right? Yes. The gray area. And where's the camera on the scene? The camera, this is the camera. All yes, right. This is the camera. Okay, usually camera connected to the tracking system, so it's moving accordingly. Sure. And this is a real representation of the screen, real screen in the studio. Okay. So we projecting world what is behind. Yes. The screen on the screen. All right, so this is how it works. How do you work with depth of field on the scene? Because here you have 3D, so everything is in focus, right? Yes. But when you put the camera on the place, which device makes the difference in focus? Because if you have person in front of the screen is in focus, and then you have to unfocus the background. That's the whole trick. Also, we are doing mixed reality. Yes, so we are connecting the real camera with the virtual camera. We are using lens encoders, and we are connecting this two depths of field. Yes. Okay. So whenever you're pulling focus on the real camera, you're pulling also the virtual focus on the virtual camera. So it's all connected, and all this. It's a very good example of a device which is connecting the realities, which is next. Wow. These are the small steps which are making the transition between realities as seamless as possible. So the more connections you have, the more seamless it is. Also, it's really important in art construction. You cannot have just empty studio with a screen, an actor, and just a camera. Yes, sure. For example, you can create the level really beautiful. It will be amazing job. But if you don't have art construction on a set, it's making the picture flat. So answering your question, how you are mixing the light. So we have the screen which extending your studio. Yes. Your world, and you have trees, rocks, real one. Okay. So when the camera moves, that's the game, that's the ticket. So when you cannot really catch
looking at the lens through the lens, you cannot catch where the real world ends and the virtual reality starts. Okay. So I think it's a bit like when people were working with green screen, right? You also could put some parts of the set on the green screen to blend it with the graphics, right? No, that's a good example. This scene, we had like a column on set. We had some things which were attached. Yes, so like. In general, how we're trying to what is our work process is to think about this as a whole picture, yes, and after divide it with the screen, yes, not okay, you're working on the virtual part, we're working on the real part. No, like the production designer should work on whole thing, and after we're just drawing the line of where will be the screen. Do you work with this software on the set also, or do you have some other software to use, especially when you're shooting, not creating? No, we're using Unreal Engine. Yes. Okay, wow. So it's all the time in this. Yes. So actually, you don't ever render this, right? You don't, or do you have to render the material? No, you're working real time all the time. Yes, it's like a game. You launch the game and it's rendering real time, and you don't need to store in a separate files then play it back. So this is the magic, because you don't know how the cameraman and the filming crew will move the camera, and this is all about this technology. So it's changing the perspective and moving objects simultaneously with the camera movement, and it's happening in real time. So that's why it's so beautiful. And actually, it's I cannot say this technology overall like it's replacing the original green screen or replacing something. No, I would say it's a tool, like a tool. You need to look at it like an extension, like a tool which will give and help the director and all the crew see the final result on a screen, and it speed up the workflow. And moreover, like I said, we can we have, it's called like multi-user editing inside this. When you launched already and it's rendering on screens, and there is other machines where you can move the objects in real time. So you don't need to kill the scene. You don't need to see it 5-10 minutes changing, then relaunch the scene, and all the crew will wait. No, the director can say, okay, I like everything, but this tone is too far away. This particular stone is wrong. Yes, and you can do it immediately with the final result. It's awesome. It's awesome. Wow. All right, guys. Well, thank you very much. This is awesome. This is really, really awesome. I hope you will just extend your work, and you'll have bigger screens, more graphics, faster discs, and it'll be great. So thank you again. Thank you for coming. A ja przełączę się na język polski na sam koniec, żeby wam też podziękować. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kapitalne światy i super, że można było to zobaczyć. Jestem przekonany, że w ogóle takie studio na żywo to też jest niesamowity efekt. Dajcie znać, co myślicie, koniecznie komentujcie, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam was do kolejnego odcinka.